Dzień dobry Państwu po raz kolejny, witam ze studia festiwalowego. Zaprosiłem pana Andrzeja Łukaszewicza, eksperta zamówień publicznych, który prowadził dosłownie kilka chwil temu panel związany z zakupami regulaminowymi. Panie Andrzeju, ja poproszę o krótkie przedstawienie siebie jako osoby, no i zadam to pytanie. Zakupy regulaminowe, po co i jak je elektronizować? W zasadzie bardziej mnie interesuje jak, ale po co też. Witam Państwa serdecznie, Łukaszewicz Andrzej. Część z Państwa na pewno rozpoznaje moją osobę. Na co dzień zajmuję się zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego, po stronie wykonawcy, także po stronie kontroli, więc jakby moje spojrzenie na zamówienia publiczne jest przynajmniej Całościowe, jeżeli jeszcze wymiar kontrolny, prawie że kompleksowe. Prawie że kompleksowe. Cóż z tymi zamówieniami? No poniżej 130 nadal mamy ten problem dotyczący jakby usankcjonowania formuły prawnej, tak, mamy problemy w kontroli prawidłowości tych działań zamawiającego, natomiast skupiając się na narzędziach elektronicznych. Narzędzia elektroniczne, jak wygląda informatyzacja? No informatyzacja w zasadzie z punktu widzenia narzędzi, które są oferowane przez instytucje państwa, w zasadzie nie ma takich narzędzi. Mamy tylko wyłącznie rozwiązania komercyjne, więc tutaj zamawiający z praktyki korzystają z platform komercyjnych, które oferują tutaj w Państwa przypadku także te moduły zamówień poniżej 130 i tak naprawdę ta informatyzacja przede wszystkim ma dać zamawiającemu to narzędzie, czy jest narzędziem do tego, aby zamawiający mógł ewidencjonować w sposób pewny, trwały te wszystkie zamówienia, tworzyć sobie raporty, tworzyć sobie zestawienie, agregację tych zamówień. Czyli w zasadzie jest to kolejne z narzędzi, które moglibyśmy powiedzieć, że na pewno usprawnia pracę zamawiającego. Natomiast no, nie ma rozwiązań kompleksowych, to o tym wiemy, że te zamówienia poniżej 130 są traktowane oczywiście sama ustawa jest to przedmiotem wyłączenia, natomiast traktowane są w praktyce przez zamawiających w bardzo różny sposób. Każdy zamawiający dostosowuje sposób udzielania tych zamówień jakby do swojej potrzeby, do kultury zakupowej. Niektórzy zamawiający są nadal na etapie rozwiązań jeszcze ery przedinformatycznej, czyli nadal... Tutaj te dobre praktyki dopiero Tak, gdzie pojawiają się właśnie te wersje papierowe cały czas. Natomiast już tu to jest marginalna część zamawiających, natomiast znaczna część zamawiających, o ile nawet nie korzysta z platform dedykowanych, to na pewno korzysta z takich narzędzi, jak strona internetowa, tak, czyli zamieszczenie tego zapytania, tej formuły na stronach internetowych, więc na pewno nie unikniemy. Czyli ta otwartość informacyjna jest. Tak, na pewno tak jest, natomiast czy do końca to jest takie transparentne i czytelne, no to już różnie bywa. Tu pojawiło się właśnie ciekawe spostrzeżenie w trakcie naszego panelu, że w zasadzie zamawiający, jeżeli zaprasza wykonawców poprzez strony internetowe do składania ofert, no w zasadzie powinien też upublicznić regulamin wewnętrzny udzielania zamówienia publicznego, żeby wykonawcy wiedzieli, jakie są dokładnie reguły gry. Bo na przykład praktyka pokazuje, że zamawiający sam pozostaje w dylemacie w przypadku, jeżeli na przykład oferta podlega korekcie w kontekście omyłek pisarskich, rachunkowych czy innych, czy wezwać do wyjaśnień, czy wezwać do uzupełnienia, czy badamy rażąco niską cenę. To są oczywiście wszystko pochodne ustawy PZP, jasna sprawa, natomiast one mogą mieć zastosowanie także w zamówieniach poniżej 130. I praktyka jest taka, że to jest jakby czerpiemy z tych rozwiązań takich już stricte ustawowych? Tak, powiem tak, na przykład dla mnie bardzo istotnym elementem jest, czyli jakby pokazującym, jaki jest kierunek rozwoju tych zamówień pozaustawowych, są na przykład wytyczne dla nowej perspektywy 2021-2027, gdzie tam mamy praktycznie zapożyczenia w znacznej ilości zapożyczeń z ustawy PZP dotyczące na przykład możliwości zmiany umowy, badania rażąco niskiej ceny, transparentności, proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu, czyli jakby pojawia się pewien schemat prawny w postaci ustawy PZP, która jednak w pewnym momencie powinna stanowić pewien wzorzec dla zamawiającego. Bo takie tworzenie nowych jakichś rozwiązań Będziemy mieli x rozwiązań, prawda, na potrzeby każdego w pewnym momencie gdzieś zamawiający utknie z problemem, czy rzeczywiście moje rozwiązanie jest transparentne, a jeszcze raz podkreślę, o czym mówiliśmy w panelu, że jednak nie ma systematyki, nie ma jednej listy kontrolnej, nie ma jednego typu pytania i każdy zamawiający może spotkać się z problemem natury takiej. Ostatnio spotkałem się także przez jedną z kontroli prowadzone przez
NIK dotyczące szacowania wartości zamówienia właśnie poniżej 130 tysięcy złotych i kontrolujący zadał pytanie zamawiającemu, czy weryfikuje zamówienia nieplanowane udzielone przez jego jednostkę poniżej 130 w odniesieniu do pozostałych zamówień nieplanowanych w obrębie całego wydatku. Więc niekoniecznie zamawiający ma wiedzę w tym temacie, niekoniecznie odnosi się do tej agregacji, więc wygląda to bardzo różnie. Natomiast oczywiście jestem zwolennikiem raz, że unifikacji tych rozwiązań prawnych, dwa, także rozwiązań informatycznych, bo daje to bezpieczeństwo po prostu. Nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie przeniesienie nawet sposobu funkcjonowania w samym narzędziu informatycznym daje nam taką całościową wiedzę na temat, jak to się w komercyjnych zakupach nazywa, na temat spędu, czyli Dokładnie tak. wydatków. No, dokładnie. Właśnie i ten rynek komercyjny też jest doskonałym tutaj źródłem informacji i rozwiązań, tak, które mogą być prowadzone przez zamawiających. Natomiast ja widzę to w ten sposób, że jest oczywiście znaczna część zamawiających, którzy mają taką ambicję, można powiedzieć, praktycznie właśnie wprowadzenia tych e-zamówień poniżej 130 i opierają się o różne schematy, czy właśnie też z branż komercyjnych. Nie? Reasumując, bo rozumiem, że dyskusja była zaciekła podczas panelu, Tak. wnosząca bardzo wiele perspektyw z tego, co pan tutaj wspomniał. Chciałbym takie krótkie podsumowanie. 3 najważniejsze rzeczy, które zamawiający powinni wziąć pod uwagę, jakby przyglądając, informatyzując, upraszczając, wdrażając procesy, procedury, narzędzia dla tych zamówień poniżej. No, w zasadzie pierwszym tematem zawsze będzie ta prawidłowa identyfikacja potrzeb zamawiającego. Czyli zamawiający musi dostosować sam sposób czy charakterystykę tych zamówień poniżej 130 do swojej kultury zakupowej, czyli zidentyfikować, jakie ma potrzeby, jak często występują. Jeżeli już zidentyfikuje, to wtedy dostosować narzędzia, nie? Czy korzystać z narzędzi komercyjnych, które są już jakby gotowcami, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast mogą być to rozwiązania też dedykowane dla zamawiającego, gdzie może sam sobie, nie wiem, rozpisać postępowanie przetargowe na jakąś platformę dla jego potrzeb. Natomiast to nie jest najtańsze rozwiązanie. Chyba że ten etap nawet już w ramach zamawiających publicznych mamy za sobą, gdzie każdy chciał zbudować swoje narzędzie. To już mamy te komercyjne, przede wszystkim wiążą się z tym, że mamy obsługę, nie? Mamy obsługę, mamy tutaj to zaplecze techniczne, które dba o to rozwiązanie. Dokładnie. I nie jest dodatkowym takim obciążeniem finansowym. Więc na pewno te elementy konieczne do przewidzenia przez zamawiającego to identyfikacja własnych potrzeb, do tego dostosowanie procedur. No i oczywiście te procedury muszą być jasne, czytelne, w mojej ocenie uproszczone, czyli wykonawca, bo po drugiej stronie jest zawsze ten wykonawca, on musi wiedzieć dokładnie, czego ode mnie zamawiający oczekujesz i ja idę w kierunku, czy rekomenduję kierunek jednak odformalizowania pewnych kwestii, jeżeli chodzi o złożenie oferty, tak, zawartość tej oferty, wymaganych dokumentów, bo naprawdę niekoniecznie one są zawsze konieczne, nie są niezbędne. To prawda, to prawda. Wspominał pan też o regulaminie, żeby było jasne, jak wygląda ten procedura, regulamin, co zawsze stosujemy. powinien być przemyślany. W mojej ocenie, jak wspomniałem to także w trakcie naszego panelu, powinien być weryfikowany przynajmniej raz na jakiś czas, raz na rok, 2 lata. Zawsze ten schyłek roku jest tym momentem, który jest dobrym do zweryfikowania. Rewizja, wniosków, ewentualnie jakieś modyfikacje. Tak bym to widział oczywiście w uproszczeniu. Mamy 2, a jeszcze trzeci? Trzeci. Tak się upomnę trochę. Dokumentowanie. Tak, trzeci dokumentowanie, czyli związane jakby z tym drugim aspektem, czyli dokumentowanie, zapisy elektroniczne, albo oczywiście nadal klasyczne zapisy odręczne zamawiającego, natomiast mówiąc o informatyzacji czy narzędziach elektronicznych, no raczej zapisy elektroniczne i oczywiście tworzenie tych zapisów przez zamawiającego, aby można było z nich skorzystać w przyszłości, na przykład tworząc właśnie to sprawozdanie roczne, szczególnie poniżej 130. Nie? To są te 3 takie najważniejsze elementy. Dziękuję ślicznie panie Andrzeju za rozmowę. Dziękuję również. Podsumowanie panelu dotyczącego zamówień poniżej progu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.